Teneryfa, największa z Wysp Kanaryjskich. To miejsce, w którym spotykają się zachwycające krajobrazy, bogata kultura i łagodny klimat panujący przez cały rok. Ta wulkaniczna wyspa urzeka miłośników przyrody, kusi amatorów plaż i przyciąga zwolenników aktywnego wypoczynku. Od majestatycznego wulkanu Teide po uroki malowniczych miasteczek i niezwykłych lasów wawrzynowych, jakby żywcem wyjętych z filmu Jurassic Park. To również miejsce, gdzie liczba ludności od lat systematycznie rośnie. W ostatnich latach przeprowadza się tu nawet do kilku tysięcy osób rocznie. I jeśli ta dynamika się utrzyma, to już za kilka lat liczba stałych rezydentów przekroczy okrągły 1 000 000. Coraz częściej wśród osób, które kupują bilet na Wyspy Kanaryjskie tylko w jedną stronę, spotkać można również naszych rodaków. Jedną z nich jest nasz dzisiejszy gość. Emilia, która od 3 lat mieszka i pracuje właśnie tu, na Teneryfie. Dziś opowie nam o codziennym życiu, plusach, minusach oraz zdradzi, czy życie w tym miejscu to naprawdę niekończące się wakacje. Zresztą, posłuchajcie sami. Naprawdę tutaj bywa bardzo ciepło w tych miesiącach zimowych, bo jak się zamówi, to też długo idzie albo nie dochodzą w ogóle przesyłki. Szukam koparki na wynajem i okazuje się, że na całej wyspie czas oczekiwania to jest minimum 2-3 miesiące. Jest potrawa, która nazywa się ropa vieja i to dosłownie znaczy stare ubranie. Ta potrawa... Tak brzmi. Tak. No, w polskim tłumaczeniu to znaczy stare ubranie. O podróżach przy kawie zaprasza Sławomir Kuczyński. Emilio, zacznijmy od najważniejszego pytania. Jak to się stało, że zdecydowałaś się na wyjazd na Teneryfę? Najpierw mieszkałam w Irlandii Północnej, w Belfaście, przez 7 lat i już miałam trochę dosyć tamtejszej pogody, bo tam cały rok pada deszcz, w lecie też jest dosyć chłodno, pamiętam to jak dzisiaj, że nawet w lipcu bywało 15 stopni i musiałam chodzić w kurtce, w ogóle tego nie akceptowałam. Ale też tam jest bardzo szaro chyba, prawda? Bo ja tam przejeżdżałem przez Belfast. Wydaje mi się, że to strasznie przygnębiające są te miasta i te budynki. Tak, tam naprawdę mało świeci słońce. Ale zaczęłam gdzieś jeździć już na swoje podróże do Hiszpanii. I na początku bardzo mi się spodobało w Maladze, w ogóle w Andaluzji. I pomyślałam sobie, ale super by było kiedyś mieszkać w Hiszpanii. No i przez kilka lat to tak we mnie rosło. Już było to w zasadzie takie marzenie, że na pewno będzie to Hiszpania. Ale też przyleciałam 2 razy na Teneryfę i stwierdziłam, że w takich osobistych rankingach, no to jednak Teneryfa wygrywa, bo raz, że jest to najcieplejsza wyspa w Europie, nie ma tu zimy w ogóle, a oprócz tego jest ta turystyka też bardzo rozwinięta. I pomyślałam sobie, że raczej nie będę miała problemu, żeby znaleźć tutaj pracę, no i zacząć życie od nowa. No i też miałam taką sytuację, że akurat w Wielkiej Brytanii zamykałam własną działalność, no i pomyślałam sobie, jak nie teraz, to kiedy? I to był taki moment w życiu, gdzie po prostu znowu postawiłam wszystko na jedną kartę, no i przeniosłam się z jednego kraju do drugiego, no i zaczęłam nowe życie w Hiszpanii, a dokładnie na Teneryfie. Rozumiem, że reakcja twojej rodziny była szokująca, bo wiesz, ja wczuwam się, jak to brzmiało, nie? Wiedzieli w ogóle, gdzie leży Teneryfa, czy to tak szukali na mapie? Tak, wiedzieli i byli zaskoczeni początkowo, ale teraz już chyba się przyzwyczaili i w sumie się cieszą, że mogą przylatywać na wyspę, na której cały rok świeci słońce. No słuchaj, ja chciałbym mieć kogoś w rodzinie, kto mieszka w takim miejscu, nie? Gdzie mógłbym przyjeżdżać i korzystać. Jak przyjeżdżają, to w jakim okresie? A różnie, na przykład ostatnio byli w październiku, kiedyś też ktoś z rodziny był w czerwcu, a właśnie nie byli jeszcze w tych miesiącach, kiedy jest taki największy szok, typu grudzień, styczeń, luty, gdzie po prostu w Polsce jest mróz, a tutaj w klapkach wychodzimy na plażę. Więc warto w te miesiące przylatywać tutaj, bo jak się wychodzi z samolotu, no to od razu swetry, kurtki lecą do walizki, bo trzeba to zamienić na strój kąpielowy i naprawdę tutaj bywa bardzo ciepło w tych miesiącach zimowych. A powiedz mi, czy jest właśnie jakaś pora roku, czy miesiąc,
którym odradzasz, lepiej tu nie przyjeżdżać, bo jest na przykład wietrznie? Statystycznie styczeń i luty są to najchłodniejsze miesiące, ale to też zależy od wyżu bądź niżu, bo tutaj naprawdę każdy rok potrafi być inny. Na przykład na ogół grudzień, ten okres Boże Narodzenie plus Sylwester, gdzie też bardzo dużo turystów tutaj wtedy przylatuje, to jest w ogóle od 3 lat świetna pogoda. Jest 27 stopni w ciągu dnia, ale zawsze ta pogoda zaczyna być trochę chłodniejsza właśnie w styczniu i w lutym i wtedy mamy powiedzmy 20 stopni w ciągu dnia i nadal to jest wiadomo ciepło jak na zimę, ale może być problem, żeby iść plażować, bo nie w każdy dzień będzie takie pełne słońce, żeby było wystarczająco ciepło na wyjście do oceanu. Więc tutaj powiedzmy ten styczeń, luty, no to może się tak zdarzyć, że nie będzie wystarczająco ciepło, ale później od kwietnia znowu się zaczyna w zasadzie i 30 stopni nawet. Jakie minusy, jeżeli chodzi o takie życie poza urzędowymi, tutaj spotykasz? Bo na przykład zauważyłem jedną rzecz. Tu nie ma paczkomatów. Nie ma, tak. I to też często Polacy podają jako duży minus. No właśnie. Ogólnie jest tutaj problem z przesyłkami, z dostępnością sklepów internetowych. Na przykład w ogóle praktycznie tutaj nie działa coś takiego jak Amazon czy polski. Ale nie możesz sobie zamówić? Czy chodzi o to, że długo to będzie tutaj do Ciebie szło? W wielu przypadkach nie można w ogóle. Albo jak się zamówi, to też długo idzie, albo nie dochodzą w ogóle przesyłki. eBay też średnio działa. Ostatnio słyszałam, że te chińskie sklepy działają lepiej, typu Shein czy Temu, że właśnie o dziwo przesyłki z Chin tutaj przychodzą, a przesyłki z Europy czy z Hiszpanii czasami gdzieś się gubią po drodze. I to jest naprawdę duży jakby minus mieszkania na środku oceanu, na małej wyspie, że właśnie nie jest to takie oczywiste, żeby zamawiać online. Słuchaj, skorzystam z okazji, że jesteś osobą naprawdę doświadczoną, jeżeli chodzi o... Znaczy, trudno pobić Twoje doświadczenie osoby, która tu mieszka, z kimś, kto przyjeżdża tutaj na tydzień, 2 raz w roku. Porozmawiamy trochę o atrakcjach na Teneryfie. Wyobraź sobie na przykład kogoś, kto przyjeżdża tu na tydzień czasu. Co byś mu poleciła? Co warto tu zobaczyć? Według mnie najpiękniejszym i takim najbardziej niesamowitym widokiem na Teneryfie to jest wulkan Teide, który jest pośrodku wyspy, bo wiadomo, no, tych wulkanów w Europie wcale nie mamy tak dużo, raptem 3, więc to jest jedno z niewielu miejsc w Europie, gdzie naprawdę można zobaczyć wulkan. Teide wykazuje taką czynność, że są opary siarki na samym kraterze. Można sobie wejść na czubek tego krateru. Z tym, że trzeba parę miesięcy wcześniej zarezerwować specjalne pozwolenie wejścia na krater na stronie rządowej, bo jest limitowane to wejście na 200 osób dziennie. Także często te pozwolenia są już zarezerwowane naprawdę na duży okres czasu do przodu. Ale można wjechać też kolejką. Kolejka podjeżdża pod krater na wysokość 3500 metrów, a wulkan ma 3718, czyli jeśli nie masz takiego pozwolenia wejścia na krater, to i tak warto wjechać kolejką pod krater, no bo stamtąd jest wspaniały widok na całą Teneryfę prawie, że i też widać stamtąd inne wyspy kanaryjskie, te, które są najbliżej Teneryfy, czyli zawsze widać La Gomera, La Palmę widać i Gran Canaria. A powiedz mi, załóżmy, jak ktoś nie ma samochodu, to też może skorzystać z tej atrakcji? Tak, są też wycieczki zorganizowane, nawet z polskim przewodnikiem. Wycieczka autokarowa, można wtedy przejechać przez w ogóle cały park krajobrazowy wulkanu Teide. Podjeżdża się autokarem na wysokość 2200 metrów i tam też można się przespacerować, są wulkaniczne widoki, to wygląda jak na innej planecie, jak na Marsie, można to tak przyrównać. Warto tam pojechać, bo naprawdę to jest wyjątkowy widok, w ogóle wulkan jest pośrodku wyspy, więc rozdziela tą wyspę na 2 strefy klimatyczne, bo północ jest bardziej zielona i jest chłodniejsza, a południe wyspy mamy bardziej pustynne i piaszczyste, dlatego najładniejsze plaże są na południu wyspy. No ten wulkan tutaj jest
główną rzeczą, dlatego że cała wyspa jest wulkaniczna i wiele widoków jest związane właśnie z aktywnością tego wulkanu. Czyli mamy Tejdę. To jest pierwsza atrakcja. Jeszcze jakbyś dwie jakieś zaproponował. No bo ktoś przyjeżdża na tydzień czasu. Tak. To rozumiem, że Tejda to jest cały dzień. Jeden cały dzień, tak? No, znaczy jest wycieczka zorganizowana, jest na przykład Maska i Tejdę, czyli dwie główne atrakcje się zalicza w jeden dzień. Aha. A powiedz mi o tym Maska, coś więcej. Tak, mamy jeszcze miejscowość Maska, to jest wioska piracka położona w środku gór, gdzie jest wąwóz i jest też taka skała, gdzie widok przypomina trochę Machu Picchu w Peru. Są przepiękne widoki też tam po drodze, jak się jedzie. Bardzo ładne, wielkie palmy, także krajobraz jest naprawdę taki egzotyczny, tropikalny wręcz. I droga, która wiedzie do tej miejscowości, już też jest bardzo fascynująca, bo jest to najbardziej kręta droga na całej Teneryfie i też równocześnie wąska, więc sam dojazd tam może trochę przyprawić emocji. Ale no, codziennie jeżdżą tam rzesze turystów i jest spokojnie, da się tam dojechać. Nawet chyba widziałem tam autobus jadący, tak? Tak. I wtedy po prostu samochody z drugiego pasa muszą się zatrzymywać, bo autobus jak jedzie, to naprawdę trudno tam się minąć. To wielki podziw dla kierowców. Tak, ale jest to jeden też z najbardziej fotografowanych widoków na wyspie. Tam jest pocztówkowy widok, więc warto to zobaczyć, bo zdecydowanie Maska i wulkan Teide to są dwa takie widoki, które ciężko znaleźć gdziekolwiek indziej w Europie. A to myślisz, że naprawdę tam byli piraci, czy to jest taka legenda pod turystów zrobiona? Bardziej legenda to jest. Głównie chodzi o to, że tam jest wąwóz, który schodzi do takiej dzikiej plaży. I mówi się, że właśnie piraci najpierw przypłynęli na tą plażę i później szli tym wąwozem i zobaczyli, że tam jest taki ładny widok, no i tam założyli osadę, taką naprawdę małą miejscowość, bo to jest tak naprawdę taka wioska w środku gór, tam jest dosłownie kilka domów i kilka restauracji, ale ze względu na te widoki, to ta miejscowość stała się główną atrakcją na wyspie. Powiem Ci, polecam. Faktycznie ciężko tam dojechać, także tylko jak sami chcecie samochodem tam dojechać, to warto mieć doświadczonego kierowcę, nie? Bo można spanikować. Tak, albo można też połączyć, jak wykupuje się tą wycieczkę na wulkan Teide, to jest to razem połączone z tą miejscowością Maska. Czyli w ciągu jednego dnia, w przeciągu 8 godzin można zobaczyć sobie dwie główne atrakcje, i dwa tak naprawdę najładniejsze widoki na całej wyspie. No, pięknie. To mamy to. Czy coś jeszcze możesz zaproponować? Tak, jeśli chodzi o plażę, bo o to często też turyści pytają, bo wiadomo, tutaj cały rok przylatuje się na plażowanie, bo w tych miesiącach, kiedy w Europie jest zima, czyli powiedzmy tak od listopada do marca, to my tutaj plażujemy cały rok, dlatego że w zimie mamy tutaj 25 stopni. I mamy jedną taką przepiękną plażę, która jest bardziej na północy wyspy, koło stolicy Santa Cruz. Plaża nazywa się Las Teresitas i ma przywieziony piasek z Sahary. Jest to piasek o bardzo ładnym kolorze, który jest wręcz taki pomarańczowy trochę. Też rosną palmy na tej plaży, co też robi takie widoki trochę bardziej gdzieś jak poza Europą, bardziej gdzieś, ja tam się czuję czasami tak jak na Karaibach trochę, jak mogę położyć się na plaży pod palmą. I też jest punkt widokowy, że kilometr za tą plażą, jak się podjedzie pod górę, to też jest taki widok katalogowy, gdzie na wielu prospektach, nawet i z biur podróży, pojawia się właśnie widok na tą plażę. Niesamowicie. A jakaś plaża taka bardziej dla nas egzotyczna, czyli czarna plaża? Jest nawet na południu wyspy, gdzie są kurorty, gdzie są hotele, gdzie głównie turyści przebywają, to koło plaży Del Duque jest też plaża czarna, czyli oryginalna, wulkaniczna plaża z czarnym piaskiem. Oraz w miejscowości Los Gigantes przy klifach, to są jedyne takie bardzo wysokie klify na wyspie, które mają 600 metrów. Tam również możemy znaleźć takie czarne plaże, które też mają swój urok, bo one mienią się jak brokat i mi się zawsze to podoba. Tak, i też wczoraj odwiedziłem tą plażę i
bardzo ciepła woda, bo to jest dość głęboka zatoka i mimo, że był wiatr, to tam akurat było dość spokojnie i ta woda przyjemna, można się było chłodzić. A właśnie, słuchaj, prawda jest taka, że jest różnica między północą a południem wyspy, prawda? Tak. Nawet w biurach podróży ta część północna jest tańsza. Tak, i już mogę powiedzieć z jakiego względu, bo na ogół zawsze północ wyspy jest chłodniejsza niż południe i może w tych miesiącach letnich to nie ma aż takiej różnicy, ale jeśli chodzi właśnie jak ktoś chce w zimę tutaj przylecieć, to może być różnica, bo często zdarza się tak, że na północy jest zachmurzenie i pada deszcz, a na południu nie. I z tego względu właśnie hotele na północy wyspy bywają tańsze po prostu. Rozumiem. Co myślisz o lasach wawrzynowych? Myślę, że to też jest w ogóle jedno z niewielu miejsc w Europie, gdzie można je zobaczyć, bo to są pierwotne lasy, które są zachowane właśnie w niewielu miejscach w Europie i na Kanarach nadal one występują. Mamy tutaj na Teneryfie góry Anaga oraz góry Teno. To są dwa najbardziej takie zielone miejsca na całej wyspie i tam właśnie są te pierwotne lasy wawrzynowe i głównie rosną tam drzewa laurowe. Z tym, że nie jest to ta odmiana lauru, który używamy jako przyprawę do zup. To jest inna odmiana drzew laurowych, których liści nie można używać do gotowania. Rozumiem. Ale tam też, żeby dojechać, to albo wycieczka zorganizowana, albo własny samochód, prawda? Tak, na ogół są te dwie opcje. No, Teneryfa jest idealną wyspą, żeby objechać ją właśnie samochodem dookoła, więc zawsze większość turystów decyduje się na wynajem samochodu, a jeśli z różnych względów nie, no to wtedy pozostają do dyspozycji wycieczki zorganizowane, a z racji tego, że mamy tutaj dużo Polaków turystów i też dużo Polaków tu mieszka na stałe, to są nawet wycieczki z polskimi przewodnikami. Emilio, mam taki zwyczaj podczas tych materiałów i wywiadów i chciałbym go utrzymać, żeby każdy mój gość wymienił 3 plusy i 3 minusy życia w danym miejscu. To jakbyś mogła nam powiedzieć o 3 plusach, może zacznijmy od plusów. 3 plusy życia na Teneryfie. Pierwszym niekwestionowanym plusem jest to, że nie ma tu zimy. Także jak ktokolwiek marzy o tym, żeby zaznać takiego roku, gdzie nie trzeba zakładać kurtki i nie trzeba mieć tej handry i hibernacji zimowej, no to Kanary zdecydowanie polecam. Naprawdę tutaj nie było miesiąca, w którym nie pływałabym w oceanie. Także czy to jest grudzień, czy to jest lipiec, to mamy super pogodę przez cały rok. Czy nawet w grudniu można pływać w oceanie? Jest w miarę ciepła woda? Jest niewielka różnica, jeśli chodzi o temperaturę wody między latem a zimą. W zimie może jest 3 stopnie mniej, gdzie to jest w zasadzie nieodczuwalne. Pierwszy plus pogoda. Tak, pogoda. Drugi plus to ta kultura hiszpańska pomieszana też trochę z kulturą kanaryjską, która jednak ciągle próbuje utrzymać tą swoją taką niezależność od Hiszpanii, bo nie wiem, czy wiecie, że Wyspy Kanaryjskie to jest autonomiczny region Hiszpanii i mają swój własny rząd. I często jak rozmawia się z Kanaryjczykami, to ja zauważam to, że oni bardzo próbują podkreślić swoją niezależność i mówią właśnie, albo my na Kanarach mamy to inaczej, albo my na Kanarach mamy taką potrawę. Więc w sumie mi się to podoba, że można tutaj dowiedzieć się, jakie są te różnice między Hiszpanią a Wyspami Kanaryjskimi. To też uznałabym za plus. Czyli różnice kulturowe. Tak, różnice pozytywnym kulturowe. tego słowa Tak, znaczeniu. pozytywne. I trzeci plus. Możliwość robienia wielu sportów i aktywności też przez cały rok na dworze.
bo to naprawdę, no chociaż samo wypływanie w oceanie, ale tu jest tyle różnych rozrywek, jak na przykład są agencje turystyczne, które sprzedają wycieczki na Teneryfie, no to tam jest na przykład 300 różnych aktywności. Można tutaj robić dosłownie co się chce. Są sporty wodne, są loty na parolotni, są loty helikopterem, są przepiękne trasy trekkingowe w górach, są też lasy. Można jeździć na rowerze z wielkimi przewyższeniami. Także wydaje mi się, że tutaj jakby nie da się nudzić i tym bardziej właśnie dla osób aktywnych, czy w ogóle chcących przebywać na dworze cały rok w t-shircie, to jest takie idealne miejsce w Europie. No tak, to jest duża zaleta. A teraz minusy, chyba trudniejsza sprawa. Niby trudniejsza, ale minusy też zawsze jestem w stanie no bo wymienić. jeden to już w sumie poruszyliśmy, czyli te problemy urzędowe. Czy uznajesz, że to jest minus taki, który przeszkadza w życiu? Tak, powiedziałabym, że to jest nawet największy minus mieszkania na wyspie, dlatego że ta biurokracja jak dla mnie jest bardzo uciążliwa, jest trudniejsza, mniej zrozumiała niż w Polsce, czy niż w Wielkiej Brytanii. Nawet jak się umie już język hiszpański, to jak dla mnie ciągle są jakieś problemy. Non-stop oni się też mylą w tych urzędach, źle piszą imię i nazwisko. No, tak naprawdę jak idzie się coś załatwić, to w zasadzie graniczy z cudem, że jedną sprawę załatwi się na pierwszym spotkaniu. No i kolejne minusy. Jednak na dłuższą metę jest to odczuwalne, że mieszkamy na małej wyspie na środku oceanu, bo jest problem z dostępnością towarów. Oczywiście jak przylatuje się na urlop, idzie się do sklepu, no to się widzi, że wszystko jest, no bo wiadomo, to nie jest aż taki problem, ale jak zacznie się na przykład robić remont, czy coś budować, ogólnie coś potrzeba na wyspie takiego bardziej specjalistycznego, to okazuje się, że jest to ogromny problem, bo dostępność materiałów budowlanych jest tak powiedzmy 3 razy mniejsza niż w Polsce. Może nie jest jakoś znacznie drożej, ale naprawdę trzeba się ograniczyć do tego, co po prostu jest dostępne na wyspie. Albo teraz taki przykład podam. Szukam koparki na wynajem i okazuje się, że na całej wyspie wszystkie koparki do rozpoczęcia budowy są tak zarezerwowane, wynajęte do przodu, że czas oczekiwania to jest minimum 2-3 miesiące. Gdzie w ogóle nie spodziewałam się, że może być z tym problem, a jednak co chwilę się okazuje, że jest dostępność, czy jest problem z dostępnością usług bądź towarów. Spodziewałem się tego, że tutaj to nie jest tak kolorowo pod tym względem, czyli nie mamy tu Ikei. Jest IKEA, ale tak samo jak cokolwiek chce się zamówić, to mówią, że miesiąc trzeba poczekać. Aha. Czyli oni nie mają tego na magazynie tutaj, tylko to musi przypłynąć promem z Hiszpanii na kontynencie. Czyli tutaj czekanie na cokolwiek, na jedną rzecz do domu, powiedzmy miesiąc, to jest norma. No, naprawdę. No, trzeba by to faktycznie jest duży minus. I trzeci minus. Trzeci minus. Trzeba uważać i być wyczulonym na oszustwa na wyspie, bo zdarzają się one zarówno i w branży turystycznej, że są firmy, które chcą czasami oszukać turystów bądź wyłudzić po prostu większą ilość pieniędzy, albo też niestety osobiście spotkałam się z sytuacjami, gdzie Kanaryjczycy próbowali oszukać osoby, które chciały kupić tutaj nieruchomość. Niestety zdarzają się takie sytuacje, bo jest to takie trochę żerowanie na tym, że tu jest ogromna ilość turystów w przeciągu całego roku. No i bywają osoby nieprzychylne, które po prostu starają się sprzedać usługę nie do końca kompletną, bądź wręcz starają się po prostu oszukać taką osobę, takiego turystę, która ze względu na to, że nie umie języka albo nie zna realiów, albo nie sprawdzi wszystkich dokumentów, no to może się okazać, że jednak, nie mówię, że to oczywiście tylko Kanaryjczycy, bo to może być obojętnie jaka narodowość, ale osobiście spotkałam się z sytuacjami, gdzie po prostu ktoś mówił, że sprawa wygląda tak i tak, a po sprawdzeniu dokumentów w urzędzie okazywało się zupełnie inaczej i gdybym tego nie sprawdziła, no to zostałabym po prostu oszukana. I to wiadomo, raz, że wchodziłyby w grę pieniądze, a dwa, wchodziłyby w grę ogromne problemy, gdybym ja wcześniej się nie dowiedziała o tej sprawie, że tam są jakieś niedociągnięcia. Rozumiem. Emilio, powiedz mi jedną rzecz. Czyli są tutaj sklepy i można kupić polskie jedzenie?
Tak, jest polski sklep, co najmniej jeden, który znam w Los Cristianos. Nazywa się w ogóle Delicias de Polonia. Pozdrawiamy, jak nas oglądają. Tak, robię tam zakupy czasami. Można dostać to, co Polacy najbardziej potrzebują, czyli ogórki kiszone, kapustę kiszoną, czy twaróg, bo tutaj na przykład w Hiszpanii w ogóle nie ma takiego białego sera typu twaróg. Mozzarella, tak? Tak, znaczy jest biały ser, on się nazywa queso blanco, ale to jest zupełnie inny ser. Na przykład nie da się użyć go jako farsz do pierogów. Więc tak, do polskiego sklepu zawsze jeżdżę po biały ser. A powiedz mi jakieś lokalne dania tutaj hiszpańskie, czy w ogóle związane z Teneryfą, które warto spróbować dla kogoś, kto tu przyjechał na urlop. W kuchni kanaryjskiej standardem jest spróbowanie ziemniaków, które są gotowane w mundurkach, w takiej mocno osolonej wodzie i to się nazywa papas arrugadas, czyli pomarszczone ziemniaki i one zawsze są podawane z 2 sosami. Też to jest takie typowo kanaryjskie te sosy. Jeden nazywa się mojo verde, to jest zielony taki sos na bazie kolendry, a drugi mojo rojo, to jest sos na bazie papryki, ale nie jest on pikantny, to jest na bazie papryki takiej zwykłej, czerwonej po prostu. I są takie popularne mięsa tutaj, co też w wielu krajach się tego nie je w ogóle. Kozina, tak, w takiej standardowej restauracji kanaryjskiej można spróbować mięso z kozy oraz też królika. Jest taka jedna potrawa, nazywa się conejo salmorejo, czyli to jest królik w sosie salmorejo. To jest sos taki bardzo ziołowy, też ma w składzie paprykę. I tak, to są typowo kanaryjskie dania. Oprócz tego z takich już bardziej w ogóle niezwiązanych z niczym, typu mięso, jest potrawa, która nazywa się ropa vieja i to dosłownie znaczy stare ubranie. Okay. I ta potrawa... Nawet tak brzmi. Tak. No, w polskim tłumaczeniu to znaczy stare ubranie. Okay. I to jest potrawa, która ma swoje korzenie z kuchni wenezuelskiej. Bo w latach 70. też tutaj, kiedy w Wenezueli było lepiej, znacznie lepiej niż teraz, to były masowe emigracje z Wysp Kanaryjskich do Wenezueli i też wiele rodzin ma właśnie pomieszane swoje korzenie z Wenezuelą. Jest trochę potraw właśnie tutaj z tamtych rejonów świata i to jest taki bardziej gulasz na bazie ciecierzycy. Jest tam ciecierzyca, są tam ziemniaki, też są kawałeczki mięsa i jest to bardzo dobre. W sumie odkąd to pierwszy raz spróbowałam, to zamawiam to czasami w restauracjach. A powiedz mi, wracając tak do turystyki, bo to jest, myślę, że większość naszych widzów to są osoby, które myślą o tym, żeby przylecieć na Teneryfę. Wyobraź sobie osobę, która nie ma jeszcze 24 lat, nie pożyczy samochodu z wypożyczalni, jest zdana na komunikację miejską. Gdzie powinna szukać sobie miejsca na pobyt? Wydaje mi się, że najłatwiej i najlepiej byłoby nocować na południu wyspy. Są takie 3 główne kurorty, które się łączą ze sobą. One są wzdłuż promenady. To jest takie słynne nawet trójmiasto, na to Polacy mówią. Czyli to jest tak Los Cristianos, Las Americas i Costa Adeje. Bo tam jak się wynajmie czy hotel, czy jakieś mieszkanie, to jest tak, blisko na plażę, można spacerować codziennie wzdłuż morza i też tam jest bardzo dużo miejsc, gdzie można sobie kupić wycieczkę zorganizowaną i wtedy można objechać wyspę tym sposobem. Albo też komunikacją miejską, stamtąd jest bardzo dużo autobusów, które jeżdżą po całej wyspie. Można sobie sprawdzić rozkład jazdy na stronie tych autobusów. Te autobusy się nazywają Titsa. I słyszałam, że tak, że naprawdę dobrze tutaj śmigają autobusy po wyspie. I to chyba płaci się kartą w autobusie, że nie trzeba tam biletów kupować. Tak, można kupić bilet u kierowcy. Okay. No to jest fajne. Emilio, powiedz mi, tak zbliżając się do końca naszej rozmowy, czego się nauczyłaś, żyjąc na Teneryfie? Czy jest coś, co Cię zaskoczyło albo zainspirowało? Najbardziej nauczyłam się tego, że mimo, że
pomysł, że ja w ogóle tutaj mieszkam, to było marzenie, to później się okazało, że realizacja tego marzenia wiąże się z jedną wielką determinacją. Bo jakby to życie, które zostawiałam wcześniej w Wielkiej Brytanii, miałam też już na tyle ułożone i też znacznie łatwiej było mi się odnaleźć jednak w kraju angielskojęzycznym. Więc przyjeżdżając tutaj, to ja i tak myślałam, to sobie wszystko tak szybko ogarnę, szybko nauczę się hiszpańskiego, zapoznam się z kulturą tutaj na miejscu, że jakoś to będzie. A już mijają tak naprawdę 3 lata i nadal napotykam jakieś przeróżne tutaj wyzwania na miejscu, więc nie jest to tak łatwe, jakby mogło się wydawać, że czasami okazuje się, że realizacja marzenia może okazać się trudniejsza, niż to się wydawało na początku. Takie mam wrażenie, takie już bardzo swoje osobiste. Ale czujesz się silniejsza? Tak, zdecydowanie, bo nauka 3. języka w życiu i odnalezienie się w 3. kraju po drodze, tak, to jest takie, trzeba jakby umieć żyć w ten sposób, że co chwilę ma się jakieś wyzwania po drodze, bo dla mnie tutaj życie wbrew pozorom właśnie nie jest takie proste, że wydawało mi się, że jak się tu zamieszka na stałe, to codziennie chodzi się na plażę, życie w słońcu, nie ma tej zimy, ale jednak jak zacznie się tutaj chodzić do pracy i też gdzieś tam się wkrada taka rutyna, no to wtedy oczywiście człowiek się zawsze cieszy z tej pogody, że tutaj jest tak ładnie, ale czasami są takie momenty, że coś tam znowu trzeba załatwić po hiszpańsku i człowiek sobie myśli, no i tak, no przecież chciałam tu być, no to teraz muszę się 50 raz z czymś tam mierzyć. A jak na przykład odwiedzają Ciebie Twoi najbliżsi z Polski, to gdzie ich zabierasz? W przeróżne miejsca jeździmy i to też bardzo często zależy tak jakby od ekipy. Czyli tak, czy są małe dzieci akurat w rodzinie, czy może są to już osoby starsze. Ja zawsze staram się dopasować rozrywki tak, żeby to tym osobom pasowało. Czyli tak naprawdę w zależności kto do mnie przyjeżdża, to jadę w różne miejsca, bo załóżmy jak ktoś przyjedzie z małymi dziećmi. O, to jest ciekawe właśnie. Tak, powiedz, to wtedy jedziemy powiedzmy do Loro Park. To jest takie miejsce bardzo fajne dla dzieci, bo to jest zoo, ogród botaniczny, są pokazy orek, to jest właśnie w Puerto de la Cruz, tam gdzie stacjonujesz teraz. Ale na przykład jak miałam kiedyś rodziców ze znajomymi, no już osoby przed emeryturą, no to oni bardzo chcieli iść na rejs, na ocean, bo dla nich to było takie super, jesteśmy na Oceanie Atlantyckim, no to musimy popłynąć sobie łodzią po prostu prosto przed siebie. Jest tutaj dużo takich rejsów, bardzo często można spotkać w trakcie takiego rejsu wieloryby i delfiny w naturalnym środowisku, więc oni z całego wyjazdu najbardziej wspominają to, że taki rejs im się super podobał. Jak ktoś na przykład lubi chodzić po górach, no to oczywiście mogę pokazać też takie ścieżki, które wcale nie są takie, że się bardzo stromo idzie pod górę. Powiedzmy górka ma może 600 metrów, a widok jest taki, że zapiera dech w piersiach. A powiedz mi, czy jest coś, za czym tęsknisz, ale jeżeli chodzi o nasz kraj, o Polskę? Jeśli chodzi o Polskę, ja najbardziej tęsknię za rodziną i za przyjaciółmi, bo wiadomo, nie widzę się z nimi wcale tak często i ja jak jadę do Polski, no to ja tam jadę, żeby się spotkać z konkretnymi osobami, więc gdybym miała możliwość albo częściej latać, albo żeby te osoby mogły częściej do mnie przyjeżdżać, no to byłabym jeszcze bardziej szczęśliwa, bo już jestem tyle lat na emigracji, już 10 lat w ogóle mija w tym roku, więc no jest to jakiś duży minus w życiu ogólnie, jak no nie można czasami spotkać się z kimś na kawę tak od ręki, tylko trzeba cały wyjazd planować. Tak jakby zakupy. Tak. No bo jak mieszkałaś w Anglii, to chyba to było dużo prostsze. Tak, bo i raz, że lot był krótszy, bo trwał 2,5 godziny i na ogół był tańszy, no a teraz tutaj z Teneryfy do Polski leci się 5,5 godziny, więc to już jest trochę dłuższa podróż, ale nadal jestem w Europie, więc też powiedzmy, że nawet jak coś się dzieje, no to jest ta możliwość, że w miarę szybko można się przemieścić z powrotem do Polski. A powiedz mi, czy w swoim życiu natknęłaś kogoś,
do tego, żeby przyjechał tutaj i na przykład ktoś zobaczył Ciebie, że wyjechałaś do ciepłych krajów i mówi, dobra, to ja też chcę. I przyjechał tutaj, czy nie? Albo masz kogoś, kto planuje taki numer? Nie, aż tak to nie. Nie miałam jeszcze takich znajomych, którzy jakby dzięki mnie też by się przeprowadzili tu na stałe, ale dzięki YouTube'owi dużo poznaję takich osób, które o tym myślą albo które chciałyby jakoś swoje życie związać z Teneryfą i często takie osoby się ze mną komunikują i to jest zawsze bardzo fajne i miłe, jak mogę w jakiś tam sposób doradzić. Aha, no to słuchaj. W opisie odnośnik do kanału Emilii. Wpadajcie, wbijajcie, subskrybujcie, jeżeli interesuje Was Teneryfa. No i co? Zapraszam na Teneryfę. Tak, oczywiście. Musicie przekonać się na własnej skórze, jak tu jest. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo również. miło Cię poznać i za to, że poświęciłaś nam czas. Nie ma sprawy.